Zaczynamy od Ilona Muska, później będzie kilka słów o dezercji żołnierzy ukraińskich. Elon Musk przechodzi obecnie trudny okres zarówno w sferze politycznej, jak i biznesowej. Po 130 dniach pełnienia funkcji doradcy prezydenta Donalda Trumpa oraz szefa Departamentu Efektywności Rządowej, Elon Musk zakończył swoją współpracę z administracją USA. Decyzja ta była spodziewana, biorąc pod uwagę amerykańskie przepisy ograniczające czas służby doradcy prezydenta do 130 dni. Jednakże brak przedłużenia kadencji Muska przez prezydenta Trumpa mógł być związany z publiczną krytyką ze strony Muska wobec niektórych działań administracji. Na giełdzie akcje Tesli notują obecnie najdłuższą serię spadków w historii firmy. Od grudniowego szczytu wartość rynkowa producenta samochodów elektrycznych spadła o ponad 800 miliardów dolarów. Analitycy łączą te tendencje ze zwiększonym zaangażowaniem Elona Muska w sprawy polityczne oraz z rosnącą konkurencją na rynku pojazdów elektrycznych. Również SpaceX, firma Muska, doświadczyła kolejnej nieudanej próby testu rakiety Starship. Podczas 9. testowego lotu rakieta straciła kontrolę i rozpadła się nad Oceanem Indyjskim. Przyczyną awarii była utrata ciśnienia w zbiornikach paliwa, co doprowadziło do niekontrolowanego obrotu i dezintegracji pojazdu. Federalna Administracja Lotnictwa wszczęła dochodzenie w sprawie incydentu i wymaga jego zakończenia przed kolejnym startem Starshipa. Przypominam, że to kolejne niepowodzenie po 2 eksplozjach z rzędu. Pomimo tych niepowodzeń, Elon Musk pozostaje optymistą i zapowiada przyspieszenie testów rakiety, mając na celu realizację długoterminowych planów związanych z misjami na Marsa oraz udziałem Starshipa w programie Artemis NASA. No cóż, jak łapiesz wiele srok za ogon, zwykle uciekają wszystkie, a może to tylko chwilowy pech. Za to mamy informacje z ostatniej chwili. 30 maja prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zorganizował oficjalne pożegnanie Elona Muska w gabinecie owalnym, kończąc jego kadencję jako szefa Departamentu Efektywności Rządowej. Podczas ceremonii Trump wyraził uznanie dla Muska, nazywając jego działania kolosalną zmianą w funkcjonowaniu administracji. Musk otrzymał symboliczny, duży klucz do Białego Domu jako wyraz wdzięczności za jego wkład w reformy rządowe. Pożegnanie Muska w gabinecie owalnym było wydarzeniem symbolicznym, podkreślającym jego wpływ na próbę przekształcenia administracji federalnej. Choć jego kadencja była krótka i pełna kontrowersji, zarówno Trump, jak i Musk wyrazili nadzieję na kontynuację reform w duchu efektywności i ograniczania biurokracji, a teraz o rzekomych dezercjach w Ukrainie. W ostatnich dniach w rosyjskich mediach, w tym agencji TASS, pojawiły się informacje sugerujące, że co miesiąc z armii ukraińskiej dezerteruje aż 17 tysięcy żołnierzy, a od początku wojny zarejestrowano ponad 107 tysięcy przypadków dezercji i samowolnego opuszczenia jednostek wojskowych. Te dane, powołujące się rzekomo na Państwowe Biuro Śledcze Ukrainy, są jednak w znacznej mierze zmanipulowane i nie znajdują potwierdzenia w oficjalnych ukraińskich źródłach. Rosyjska narracja oparta na pozornie dokładnych liczbach i terminologii prawnej została skonstruowana tak, by budować obraz masowego rozkładu struktur sił zbrojnych Ukrainy i dezintegracji morale. Tymczasem dane te są nie tylko zawyżone, ale także wyjęte z kontekstu. Państwowe Biuro Śledcze faktycznie prowadziło postępowania związane z nieautoryzowanym opuszczeniem jednostek, jednak skala zjawiska w żadnym wypadku nie sięga poziomu sugerowanego przez rosyjskie media. W rzeczywistości, według ukraińskich źródeł wojskowych i prokuratury, od początku pełnoskalowej inwazji Rosji w roku 2022 do końca 2024 odnotowano łącznie około 100 tysięcy przypadków zarówno dezercji, jak i samowolnego opuszczenia jednostki, co obejmuje także incydenty krótkotrwałe, wynikające z przemęczenia lub problemów zdrowotnych. W samym roku 2024 liczba ta wyniosła około 89 tysięcy. Wskazuje to na narastający problem, ale nie na masowe załamanie struktury armii, jak to próbuje przedstawić propaganda rosyjska. Warto zaznaczyć, że ukraińskie prawo rozróżnia przypadki dezercji od tzw. nieobecności bez zezwolenia. Tylko ta pierwsza wiąże się z celowym i trwałym porzuceniem służby, a nie tymczasową ucieczką z powodu przemęczenia lub traumy. W praktyce ukraińskie władze wojskowe starają się unikać represji wobec żołnierzy, którzy nielegalnie opuścili jednostki z powodów osobistych, szczególnie jeśli wyrazili gotowość do powrotu. Z tego powodu zdecydowana większość spraw nie trafia do sądów, a ci, którzy powrócą dobrowolnie, mogą uniknąć kary. W odpowiedzi na rzeczywisty, choć nie tak drastyczny kryzys kadrowy, Ukraina podjęła działania mające na celu wzmocnienie dyscypliny w armii i jednocześnie zapewnienie żołnierzom odpowiedniego wsparcia.
Ogłoszona w listopadzie 2024 roku, amnestia pozwoliła kilku tysiącom osób na powrót do służby bez konsekwencji karnych. Z kolei wdrażane są także reformy strukturalne i psychologiczne, mające na celu poprawę warunków służby i morale. Podsumowując, rozpowszechniane przez Rosję informacje o masowej dezercji w armii ukraińskiej są elementem wojny informacyjnej, mającej na celu podważenie zaufania do zdolności obronnych Ukrainy oraz osłabienie wsparcia społecznego i międzynarodowego. Choć problem istnieje i jest poważnie traktowany przez władze w Kijowie, jego skala i charakter są znacząco odmienne od tego, co przedstawiają rosyjskie źródła. Dodatkowo coś z rosyjską matematyką jest nie tak, bo już w pierwszym zdaniu coś się nie dodaje. Skoro co miesiąc dezerteruje 17 000, a od początku konfliktu 107 000, więc na pewno w Rosji 2 dodać 2 to nie jest 4.